Cześć wszystkim. Czy wy również macie problemy z zarządzaniem zasobami plazmy w naszej ulubionej grze survivalowej? Czy wam również ciągle brakuje plazmy w najgorszych momentach? Kiedy wydaje się, że 6000 plazmy posiadanej w plecaku to dużo, ale przychodzi pierwszy lepszy SVS albo Survival of the Fittest i okazuje się, że tego jest po prostu za mało. W tym filmie podzielę się moimi najlepszymi wskazówkami i trikami, jak maksymalizować zasoby plazmy, dzięki czemu będziecie mogli skupić się na przetrwaniu i rozwoju w tym trudnym środowisku gry, coraz trudniejszym w ostatnich czasach, a od efektywnych strategii pozyskiwania plazmy, a zakończymy to na sprytnych technikach zarządzania zasobami. Postaram się omówić wszystko, chociażby pokrótce. Oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować zasoby plazmy i przenieść swoją grę, no cóż, na wyższy poziom. Ale jeżeli grasz za darmo, free to play, tak jak ja przez długi czas, to wiesz, że zdobywanie plazmy jest powolne i trzeba dobrze planować, jak ją wykorzystać. Mamy badania, mamy budowę naszej kwatery, która też wykorzystuje plazmę i mamy inne rzeczy, takie jak obecnie Behemoth Core, czy rozbudowa czołgów, które również wykorzystują plazmę jako swój surowiec. A więc oto moje sprawdzone sposoby na zdobywanie plazmy oraz kilka trików, jak z niej wyciągnąć maksimum. Po pierwsze, radar to jest stałe, codzienne źródło drobnych ilości plazmy. Każdego dnia wykonuję misje radarowe, bo to najpewniejsze i regularne źródło plazmy. Zwykle udaje się wyciągnąć około 20 sztuk plazmy dziennie, niby niewiele, ale w perspektywie tygodnia czy miesiąca robi to różnicę. Trzeba tylko pamiętać, by nie marnować energii i zawsze wykorzystywać dostępne zadania. Tutaj przydaje się trik z Travisem. Po drugie, mini wydarzenia. To jest najlepszy stosunek czasu do nagród. W grze regularnie pojawiają się mini-eventy, takie jak inicjatywa mechów, zarówno ta niebieska, jak i ta złota, szczęśliwe karty czy rozwój technologii kryształowej energii. Staram się brać udział w każdym z nich, bo nagrody są solidne. Z jednego wydarzenia możemy średnio dostać od 40 do 50 sztuk plazmy. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie i aktywność oraz odbieranie tych nagród. No bo pamiętajcie, jedno wydarzenie się kończy, a zaraz zaczyna się kolejne. Po trzecie, jeżeli czasem wydajecie kilka złotych na grę, albo kilka dolarów, albo kilka czegokolwiek, jakiejkolwiek waluty, warto rozważyć pakiety za 99 diamentów. Ostatnio dodano je w sekcjach Final Showdown i Plasma Cores. Za tą cenę dostaję aż 165 sztuk plazmy i to jest naprawdę korzystna opcja, szczególnie jeżeli tak jak ja liczycie każdą sztukę. Po czwarte, szczęśliwe torby. Darmowe 300 sztuk plazmy co 2 otwarcia. To jeden z moich ulubionych sposobów. Wydarzenie Szczęśliwe Torby ma ukryty trik. Co drugie otwarcie może przynieść 300 sztuk plazmy. Nie chcę tutaj zdradzać wszystkiego, bo ten temat zasługuje na osobny poradnik, ale wierzcie, warto to monitorować. No i ostatni taki podpunkt, który chciałem wam przedstawić, to jest sytuacja, jak oszczędzam plazmę. Kluczem tutaj jest wydarzenie Przetrwają najsilniejsi. Jedna z najlepszych okazji do efektywnego zużywania plazmy to właśnie ten event Survival of the Fittest. W jego trakcie mogę ulepszać budynki, prowadzić badania jednostek czy ulepszać czołgi przy zredukowanym o 50% koszcie plazmy. Problem w tym, że to wydarzenie pojawia się tylko raz w miesiącu, więc trzeba się przygotować, nazbierać plazmy z wyprzedzeniem i właściwie zużyć bardziej na to wydarzenie niż na korespondujący obok State vs State. Taka jest moja opinia. Na dzisiaj tyle. Dzięki, że jesteście tutaj ze mną. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby na zdobywanie plazmy albo pytania o konkretne eventy, piszcie w komentarzach, chętnie wymienię się doświadczeniami. Albo podpowiem, co jeszcze można wycisnąć z gry. Dzięki jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.